dzisiejszym odcinku odwiedzimy planicę bez zbędnych tłumów. Wjedziemy na Managard pomimo napotkanego śniegu, przynajmniej na tyle, ile się da. A następnie zwiedzimy sobie włoskie kąty w pobliżu Słowenii. Zapraszam. Na dzień dzisiejszy mieliśmy zaplanowaną trasę, tak jak widzicie obecnie na obrazie. Do zrobienia było prawie 400 km. 400 km po Alpach Google Maps pokazuje 7,5 godziny. Do tego doliczcie mniej więcej 4-5 godzin, w zależności ile to będzie przystanków po drodze. No i plan był taki, że mieliśmy sobie pojechać w pierwszej kolejności na Managard. Później mieliśmy pojechać sobie drogą 203, którą bardzo serdecznie polecam, do Lago di Cornino. Stamtąd mieliśmy się udać przez przełęcz do Lago di Sauris na Tamę. Później mieliśmy się udać przez Passo Pura i Passo Rest. I później już w dół wrócić sobie drogą tutaj autostradą. Już szybki powrót do domu, bo to trochę już tam 11-12 godzin, prawie 12 godzin prawie wyjdzie do miejsca noclegowego. Niestety tak się okazało, ponieważ przełęcze okazały się zasypane śniegiem i plan trzeba było na bieżąco modyfikować, pomimo tego, że tam można sobie było wjechać, no to po prostu się zawróciło i się trasę modyfikowało. I ostatecznie z tej trasy zdało coś takiego, że udaliśmy się na ten Managard, co nam się wyżyło, to zobaczycie za chwilę na filmie. Później sobie normalnie pojechaliśmy tą drogą 203 na Lago di Cornino. Stamtąd przez przełęcz pojechaliśmy sobie do Lago di Sauris. No i tutaj się trochę zdziwiliśmy, bo Passo Pura była zasypana, gdzie myślałem, że uda się przejechać chociaż do Passo Rest. Niestety się nie udało. No i musieliśmy się cofnąć drogą, także trochę szybciej wróciliśmy do domu. I tam chyba z 8 godzin, pamiętam, chyba w ten dzień jeździliśmy i tak się zakończyła podróż tego dnia. Panie Marcin, jak tam? Planica się podoba Panu? Proszę powiedzieć. Wycieczka wysokich lotów, bym musiał powiedzieć. No, wysokich lotów, bardzo. Zrobimy fotkę Kubie. Ale to jest wielkie. Kurde, tak. Coś pięknego. I tutaj dookoła jeszcze tutaj budyneczek. Elegancko. Elegancko. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Cause me and them ways that parted. That kind of love was the killing kind. So listen. All I want is someone I can't resist. I know all I need to know by the way that I got kissed. Z miejsca noclegowego do planicy mieliśmy naprawdę rzut beretem, bo tam chyba było, nie wiem, 108 km z tej skoczni. Czasem można było nawet pieszo się przejść, ale zdradzę Wam 3 podpowiedzi, kiedy tam pojechać. Przede wszystkim poza sezonem, to jest po pierwsze, czyli unikać lipca, sierpnia. Po drugie, unikajcie weekendów. I po trzecie, jedźcie tam wcześniej rano. My na tej planicy tam byliśmy około 7:30 rano i tak też chłopaków namawiałem, żeby wstali wcześniej. Słuchajcie, jedziemy, bo jeśli chcecie przeżyć sobie fajne doświadczenie, poczuć tą wielkość tego miejsca, gdzie nie ma żadnych samochodów, żadnych turystów, żadnych ludzi, przejechaliśmy sobie spokojnie, no parking był pusty, no bajka, no, słuchajcie, no aż się nie chciało wyjeżdżać z tego miejsca, no ale tak się zrobiła już tak 8 rano, już tam pierwsze 2 samochody podjeżdżały i się zaczęli ludzie zjeżdżać, nie? Więc tutaj taka podpowiedź na planicę, wcześnie rano, poza weekendami,
i poza sezonem jest naprawdę rewelacyjne odczucie przebywania w tym miejscu. Polecam serdecznie. The street is the devil's in your kiss. If our land goes up in flames, it's a fire I can't resist. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. W tym miejscu specjalnie wstawiłem taką sytuację, co się wydarzyło na tej drodze do Managartu. Mianowicie chodzi o tą naczepę z tirem. No, typowy lokales, no widać, że idzie po swojemu. Ja takie pytanie do Was. Mielibyście odwagę wyprzedzić ten pojazd, ten zestaw cały, czy nie na tych zakrętach? Bo powiem Wam, ja miałem bardzo mieszane uczucia. Jak zobaczycie na filmie, to męczyłem się za nim. No tutaj w tunelu, jak widzicie, że to tak naprawdę idzie środkiem, żeby nie zahaczyć tymi pachołkami, no bo to jest tam zestaw do przewozu drewna. No widać, że okazja, no bo wie, gdzie może sobie przegiąć, gdzie nie i widzę, jak się stosuje. Natomiast miałem takie sytuacje, ja mówię, dobra, biorę gościa, nie? No, że nie będę za nim tam jechał, nie? Mówię, bo jest kawałek prostej. No to zobaczcie, co robi na takich w cudzysłowie prostych, że no wyjeżdża na ten lewy pas, no was zmiecie tą lawetą, tam nie patrzy, jedzie przed siebie, jedzie do roboty, normalny dzień roboczy, bo to poniedziałek. No był i to się nie przejmuje, tak samo tutaj, nie? No jest na pół pasa lewego, pół na prawego, no i co? No dobra, no to zacząłem się rozglądać na prawo, lewo na jakieś widoki, mówię, dobra, parę zakrętów jakoś będzie, nie? Mówię, to może na zakręcie, to zobaczcie, co tu zrobił na zakręcie, że to cały zestaw z tyłu to mu zajechał na lewy pas, nie? Więc jakbym próbował go tutaj wyprzedzić, no to poleciałbym w dół, w tą przepaść. Mówię, dobra, tu jest kawałek prostej, no to dzida, nie? Już się przymierzam, nie? No patrzę, a on do lewej na maksa dociska, mówię, no kurde, no też bym się zmieścił, nie? To no mówię, no to może teraz. A za chwilę w prawo, bo tu samochód to się musiał jakoś zachować. I mówię, za chwilę znowu zjeżdża na lewy pas i zawrotka na prawo, nie? No wiadomo, on tak musi brać te zakręty, bo by nie wyrobił z tą naczepą. Ale powiem Wam, że no, był dylemat. Druga sprawa, słuchajcie, to jest cały czas linia ciągła, nie? No według przepisów tych włoskich, no to po ciągłej się nie wyprzedza. Z drugiej strony Włosi tą ciągłą to traktują jak u nas w Polsce przerywaną. I tam wszyscy dzidują na tej pojedynczej ciągłej, to taka uwaga. Natomiast jak jest podwójna ciągła, to nie wyprzedzajcie, bo jak pojedzie za Wami niezakładana policja, albo będzie policja gdzieś stała i strzelała, no to za podwójną, no to na pewno Was zatrzymają, mandacik surowy się dostanie. Na tej pojedynczej to byłem świadkiem nieraz, że tam przymykają oko, nawet ja parę razy też tak wyprzedzałem i to nawet nie zareagowali, nie? No to taka sytuacja z tirem. Czasami chyba lepiej zagryźć zęby i już wjechać za nim. Na końcu z chłopakami na interkomie powiedziałem, słuchajcie, dobra, zatrzymujemy się bez fajnej punkt widokowej, niech on sobie jedzie dalej. O, tutaj właśnie w tym miejscu na granicy włosko-słoweńskiej, bo jedziemy w stronę Słowenii na Managart, od strony włoskiej. I tam po prawej stronie jest taki fajny punkt widokowy, gdzie się zatrzymaliśmy, parę fajnych fotek strzeliśmy, pogadaliśmy, czegoś tam się napiliśmy przy okazji, a ten pojazd sobie pojechał, nie? To tak mówię, wiadomo, w normalnej sytuacji to tam bez mrugnięcia okien, no ale teren, kształtowanie powoduje to, że jest to dosyć niebezpieczne i tak jak tutaj widzicie znowu, bo spróbujcie wyprzeć lewą stroną, możecie się lekko zdziwić, nie? To tak uczulam.
No i tutaj, moi drodzy, wjeżdżając na Managard, to rzeczywiście taki trochę danger zone, bo oficjalnie Managard był zamknięty, że nie ma przejazdu. Natomiast tam jakieś wielkie barierki nie było, sobie pojechaliśmy na górę, od tego dołu gdzie tam się zaczyna ta cała zabawa. Tutaj dojeżdżając do odprawy, gdzie normalnie się płaci 10 euro za wjazd na Managard, no bo źle światło nikogo nie było, no ale zobaczcie jaki jest syf na drodze, nie? No jest tam wszystko, od żwiru, kamieni, szyszek, liści, no jakieś tam trawy, no wszystko tutaj znajdziecie, nie? Łącznie ze śniegiem i lodem na końcu, jak wyżej wjedziemy. No także no, nie jest za ciekawie, spchając się na przełomie kwietnia-maja, a to dzisiaj dokładnie jest 29 maja jak jedziemy. No to widzicie jak to wszystko wygląda, nie? Bo ten śnieg na Managarcie nawet się potrafi utrzymać i do końca czerwca czasami. Że ta ostatni odcinek nie jest przyjezdny, bardzo często na różnych kanałach innych youtuberów jest to pokazane. No chłopaki chcieli zobaczyć, mówili, że jedziemy tak daleko jak się da, najwyżej zawrócimy, no i takie było założenie. Powiedziałem, że na sam szczyt nie wjedziemy, bo to było nierealne o tej porze, tylko po prostu trzeba było uważać, bo na tych wszystkich zakrętach naprawdę był taki grysik, żwir i przy każdym jakimś tam delikatnym odkręceniu o manetki gazu momentalnie zapłona po prostu z kontrolą trakcji czuć, że pracuje, nie? Więc też na kwadratowo te zakręty bardziej się brało. I na to trzeba być gotowym. Za chwilę jak wjedziemy na wyżej, no to zobaczycie co napotkaliśmy na górze. Za nami, żeby było śmiesznie, jechała Africa Twin, chyba to był Niemiec, no i myślę, że może po tym śniegu przyjedzie, natomiast to się poddał tak jak my i zawrócił z powrotem w dół, mówi, że no nie da rady, no przegięcie, no jeszcze za wcześnie, nie, no i majówką, no ale możecie żyć, nie? Can't feel you there, become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like It's be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me? Holding too tightly, afraid to lose control. Jeszcze jest chwila czasu, to wam powiem, dlaczego nie nagrałem materiału z Włoch. Okazało się, słuchajcie, że kamera Mam DJI Action 4, no działa fajnie, super, świetnie wszystko nagrywa. Ale jak widzicie, to jest taka pikseloza na większej rozdzielczości. I za bardzo nie kumałem o co chodzi. Momentami się kamera wyłączała, gotowała. Mówię, no co jest grane, nie? Mówię, na jednej karcie działa, drugiej nie działa i już tak zacząłem podejrzewać, coś jest nie tak z tymi kartami. No i słuchajcie, sytuacja jest taka, że dałem się oszukać na Allegro po prostu Chińczykom. Kupiłem 3 karty. Jedną kartę 64 GB i 2 128. Ta 64 była w miarę ok, ona działa bez problemu i czasami widzicie, że jakość filmu jest o wiele lepsza, ale jest 128, no to nie jest Full HD, no tylko jest takie jakieś tam 800 na 600, bo mniej. I jak wkładałem te karty, no to one zaczęły nagrywać, w tym momencie mnie ucinało ten film i że sformatuj kartę, albo że za mały rozmiar karty, że już pełna, mówię, co jest grane, nie? No i tak mówię, albo się, mówię, kamera popsuła, albo coś z tymi kartami jest nie tak. Ja później sprawdzałem te karty w laptopie, jak wróciliśmy i wszystko ok, no pojemność ok, mówię, odtwarza, nagrywa tego, mówię, nie wiem, nie? No i później jak już wróciłem do Polski, no to pojechałem z tymi kartami, z tą kamerą i mówię, no to kupuję oryginalną 128, SanDiska wtedy, przymierzyłem, mówię, no i wszystko bangla, nie? Widzi tego, nagrywa, mówię, to co jest z tymi kartami? I gość wziął ze sklepu tą kartę, zobaczył, mówię, nie, a ma pan opakowanie oryginalne co roku? Mówi tak, no i pokazał mi różnicę na opakowaniu, to skupiałem, nie? Po prostu jak jest SanDisk, to S jest lekko wygięte bardziej do góry, tam jest mniej, no i na tym polega różnica i zwykły laik, taki jak ja, no to tego nie wychwyci, to jest coś, co po prostu tym się profesjonalnie zajmuje. A na Allegro, słuchajcie, był niby polski sprzedawca po nazwie, a pod spodem było Cing Ciang Ciung i kasę wsiung, nie? No i tak się dało troszeczkę zrobić, natomiast Allegro się zachowało fair, bo złożyłem reklamację i sytuacja się rozwiązała tak, że całą kasę odzyskałem, a karty zostały u mnie. Te karty się nadają do niczego innego, jak włożę do telefonu, robię zdjęcia, albo jako nośnik pamięci i tak samo do kamer samochodowych się nadają. Natomiast do takich vlogowych rzeczy, no to zapomnij, to, ale no summa summarum, mówię, no to ja straciłem materiału, dlatego już na końcu tylko zdjęcia, na co serdecznie, no tylko mi pozostaje was przeprosić. Natomiast no trasy macie.
w opisie podłączone, więc myślę, że sobie poradzicie. Odpuszczamy! Tam jest śnieg. Zdjęcie robimy! Co? Dalej nie wiedziemy! Co? Robimy zdjęcie, że dalej nie wiedziemy! Nie, no nie wiedziemy, no. Nie wiedziemy na Malegard, nie. Za dużo śniegu. I tu jak będziemy zjeżdżać, to też na tylnym hamulcu przez ten śnieg? Najlepiej nie hamować. Delikatnie, delikatnie i nogi na bok, no bo co innego zrobisz. Jeszcze stoi. No nie pojedziemy, panie, no. Za zimno jeszcze. Majówką, ale jak widać śniegu w górach jeszcze jest. Dobra, wyłączamy tą porażkę. A w kolejnym odcinku przejedziemy się nad jezioro Bocheńsko. Następnie zwiedzimy najczęściej uczęszczane drogi w Słowenii z krajobrazami, zakrętami, od których można dostać zawrotu głowy. A na koniec przejedziemy się najbardziej kultową drogą Słowenii, czyli Ruską Kapelicą, gdzie temperatura z 23 stopni zmienia się nagle do 3 stopni. Zapraszam.